Wigilia jest szczególnym dniem w życiu każdego z nas. Celebrują ten dzień wszyscy po prostu. Na całym świecie widać, że święta Bożego Narodzenia są dniem wyjątkowym. A takim daniem w naszej polskiej kulturze jest barszcz. Jest barszcz czerwony i jest pasztecik z kapustą z grzybami. I na takie danie dzisiaj zapraszam. Zrobię dzisiaj barszcz czerwony na zakwasie i zrobię paszteciki z kapustą z grzybami. Także zapraszam, zostańcie z nami, to będzie coś wspaniałego, coś pysznego. Zaczniemy od tego, że rozrobimy drożdże. Potrzebujemy do tego około 150 ml mleka, ciepłego mleka, tak w temperaturze między 30 a 40 stopni, 20 g drożdży. Te drożdże trzeba rozpuścić w tym mleku. Dodaję łyżeczkę cukru i łyżeczkę mąki. I to wszystko teraz muszę rozpuścić i odstawię to po prostu w takim letnim miejscu, żeby ten roszczyn chyba to się nazywa, żeby to urosło. Trzeba dokładnie te drożdże rozpuścić. Ja ten roszczyn przykryję tak ścierką i odstawię w letnim miejscu po prostu na jakieś 15-20 minut. Ja do tych pasztecików będę potrzebował pół kilograma kapusty kiszonej. I ją teraz tu odważę i ugotuję. Ja kapustę mam swoją ukiszoną, a jeśli jeszcze Ty nie masz swojej ukiszonej kapusty, a chciałbyś to zrobić, to link do tego, jak zrobić kapustę, będziesz miał tutaj. I tu będziesz miał film dokładnie pokazany krok po kroku, jak zrobić samemu domową kapustę kiszoną. Także zapraszam, a ja teraz tutaj odważę pół kilo. Pamiętaj, że kapusta jest bardzo ważna. Jak nie chcesz samemu zrobić, a będziesz kupował gdzieś w sklepie, to poproś, żeby Ci ktoś tam, kto sprzedaje tą kapustę, dał posmakować. Żeby nie miała dużo Żeby nie octu miała, w tak, sobie. bo czasami po prostu u nas tak w kulki trochę tam ci sprzedawcy robią, czy producenci dodają ocet, wtedy to jest bardzo kwaśne i te paszteciki nie będą dobre. Ile już jest? 400 gramów. My robimy z pół kilograma mąki, taką porcję Tak. i tyle będziemy potrzebować I kapusty. tyle samo kapusty, tak. Dobra, mam tutaj pół kilo odważone. Teraz zaleję to wodą i ugotuję. Teraz pokroję cebulę. Będę ją potrzebował do tego, żeby przesmażyć razem z pieczarkami. Teraz przesmażę cebulkę. Daję trochę oliwy. I cebula ląduje na patelni. Zmniejszę trochę grzanie z 9 na 7, żeby jej nie spalić. I teraz pokroję pieczarki. Pieczarki tak w ogóle to zetrę na tarce na grubych oczkach. Można je pokroić nożem, ale ja zetrę na tarce, dlatego że do pasztecików takie będą lepsze. Pieczarek do tej ilości potrzebuję 300 g i do tego dołożę jeszcze 10 g grzybów suszonych dla smaku. Te grzyby ja wcześniej zalałem grządkę, po prostu sparzyłem te grzyby. I ja je dołożę. Cebula jest już lekko zeszklona. Dodaję pieczarki i to razem muszę wszystko przesmażyć. Przesmażam tak długo, aż odparuję całą wodę z pieczarek. Trochę daję pieprzu i soli. Teraz kapustę przecedzę. Ona się gotowała już jakieś pół godziny. Odcedzę wodę.
i wrzucam na patelnię do grzybów. Teraz biorę się za zrobienie ciasta. Mam pół kilograma mąki. Do tej mąki wbijam 2 jajka. Jajka wcześniej sparzyłem. Daję szczyptę soli. Tak, tyle na łyżeczce. Teraz to lekko wyrobię i dodam drożdże. Dodajemy drożdże. I teraz po trochu dodaję rozpuszczone masło. I z tym masłem trzeba dobrze to zagnieść. Ciasto mam już wyrobione. Musi być elastyczne, odchodzić i o, teraz jak nacisnę, to musi iść do góry, widać, że idzie, czyli jest dobrze zagniecione. Trochę jest zabawy, ale paszteciki są warte tego. Teraz tutaj odsypię trochę mąki do miski i odstawię to ciasto Do lodówki. do lodówki, tak, pod przykryciem. Na czas, aż się zrobi i wystudzi farsz. Ja tu mam grzyby zalane suszone i ten wywar, tą wodę ja odleję tu na patelnię z tych grzybków, a grzyby pokroję i dodam. Ale tą wodą podleję kapustę, to wzmocnię smak. Ten farsz będzie smaczniejszy. Grzyby suszone ja teraz pokroję i dołożę do kapusty na patelnię. Trzeba je drobno pokroić po prostu i dołożę do farszu, żeby się razem wszystko smażyło, dusiło. Do garka wlewam litr zimnej wody. Będę używał kostki warzywnej mojej produkcji. Jak jeszcze nie masz tego, zamiast bulion warzywny robić, możesz takiej kostki użyć warzywnej. Jak jeszcze nie masz tego, to tutaj z lewej strony u góry będziesz miał link do filmu, jak zrobić swoją własną domową kostkę warzywną. Zapraszam, jest bardzo fajna sprawa, I wygodna bardzo. bardzo wygodna. Robisz sobie taką kostkę warzywną, zawijasz fazłotko I masz na i własne kiedy potrzeby. potrzebujesz, to po prostu masz. Kostki wystarczy rozpuścić, dodać do garka i nie trzeba gotować na nowo bulionu warzywnego z tymi wszystkimi warzywami, z włoszczyzną. Po prostu masz gotowy wywar. A że robimy barszcz wigilijny, robimy go bez mięsa. Tylko warzywka właśnie i buraki. Barszcz będę gotował na zakwasie. Zakwas zrobiłem wcześniej i tak samo jak z kostkami warzywnymi. Jak nie masz jeszcze własnego zakwasu buraczanego, to zapraszam, tutaj będziesz miał z lewej strony link do tego, jak zrobić zakwas buraczany samemu. Świetna sprawa, ja codziennie rano piję około 100 ml takiego zakwasu. Jest siła, jest power, także polecam serdecznie. A barszcz na takim zakwasie to jest prima sort. Ja teraz odcedzę sobie około litr. No to pewnie tak wyjdzie cały. No nie. Buraczki, czosnek i tak dalej, tą całą zawartość wrzucę do garka. Nie będzie na pewno. Barszcz będę gotował na zakwasie. Zakwas zrobiłem wcześniej
I tak samo jak z kostkami warzywnymi. Jak nie masz jeszcze własnego zakwasu buraczanego, to zapraszam tu, że buraczki i tak dalej, to wszystko, tą zawartość tutaj, no nie całą, ale część dam właśnie do garka, to ten barszcz będzie intensywny. Będzie miał taki fajny smak. O, i to wrzucę do naszego garka i będę gotował. Także daję to i teraz daję jeszcze świeżych, surowych buraków, tylko je muszę obrać około kilograma buraków. Obiorę te buraki. Buraki obieram ze skórki. No tutaj w tym przypadku jednak dobrze jest założyć rękawiczki, bo te ręce później nie wyglądają korzystnie. No i to są świeże buraki, więc intensywny kolor Tak. zostawiają. Buraczki mam obrane, teraz idę je umyć jeszcze. Buraczki pokroję na takie plastry. One szybciej oddadzą swój aromat, smak, I no kolor. i kolor. Można zetrzeć też na tarce, jak ktoś ma cierpliwość i ochotę, to one jeszcze szybciej, taki jeszcze bardziej intensywny dadzą kolor. Ale tak, w plastrach jest też ok. Teraz wszystkie buraki lądują w naszym wywarze. Do barszczu dodaję łyżeczkę cukru, tak na wstępie trochę soli, szczyptę soli i trochę świeżo zmielonego pieprzu. Dodaję 3 liście laurowe i 4 ziarka ziela angielskiego. I teraz gotujemy około godziny do miękkości buraków. To będzie 50 minut do godziny czasu. I będziemy doprawiać. Teraz do barszczu dodam rozgnieciony czosnek. Tak, nożem po prostu rozgniotej w takiej postaci dodam. 5 ząbków. Czosnek dodaję tak na 20 minut przed końcem gotowania. On będzie bardziej intensywny, ten barszcz, i doda fajny posmak. Dodaję do barszczu ocet jabłkowy. Tak, do smaku po prostu. Każdy musi to już według siebie. Możesz spirytusowy, możesz cytrynę. Ja lubię ocet jabłkowy dodać. Dobrze, teraz zostało jeszcze jakieś 20 minut gotowania i za chwilę będziemy już doprawiać do smaku, tak już ostatecznie. Nadszedł ten czas, żeby wykończyć barszcz. Ja już wyłączam całkowicie. Będę dodawał zakwas, a tego zakwasu nie wolno przegotować. Dlatego, że to jest naprawdę bardzo prozdrowotny wywar. Bardzo dużo właściwości ma takich prozdrowotnych, więc da cały smak I kolor. i kolor. Także powinno się go tak do 90 stopni tylko podgrzewać, nie więcej. Wysmakujmy. Damy majeranek. To ma tak 1 duża łyżka. Majeranko. Majeranku, tak. Cukier. Na łyżce takiej do zupy połowa łyżki. I co Według jeszcze? mnie jeszcze sól. Trochę na czubku łyżki. Też każdy może sobie doprawić. Tak, to już każdy po prostu według siebie. I jeszcze potrzeba jest pieprzu. Świeżo roztartego. Ja w moździerzu rozetrę trochę jeszcze. I tak pół łyżeczki pieprzu. Ale to mówię, to ja tu według siebie teraz doprawiam. Ja wiem, że każdy z Państwa jest inny i każdy ma inne te walory smakowe. Są ludzie, którzy lubią z octem spirytusowym. Jak najbardziej możesz dać ocet spirytusowy. Jak nie lubisz octu, po prostu możesz dać cytrynę, żeby zakwasić. Ale barszcz musi być kwaśny też.
Według mnie barszczyk jest już gotowy. Jak dla mnie jest bardzo dobry. Kolor też Kolor też jest odpowiedni. Teraz zostało nam poczekać jeszcze na paszteciki i będziemy konsumować. I ważna informacja jest tutaj, gdy barszcz się przygotuje, on też traci kolor. Tak, barszczu już teraz To właśnie, jest tak, istotne. ja zapomniałem. Barszczu nie powinno się przygotowywać teraz. Po prostu podgrzewamy tylko do 90 stopni. Nie przygotowujemy, bo traci kolor, traci te swoje właściwości. A tak naprawdę ten barszcz będzie dobry, taki właściwy smak będzie miał dopiero jutro. No i dobrze. Jak każda zupa zresztą. Czyli można wcześniej sobie przygotować. Tak, na dokładnie. Wigilię. Także czekamy na paszteciki. Nasze ciasto pękło, więc znaczy, że ładnie rośnie. Teraz ja tą kulkę podzielę. Tu trzeba trochę podsypać. Podzielę na 2 i muszę rozwałkować na prostokąt, o ile mi się uda rozwałkować na prostokąt. Teraz nadszedł ten moment, że trzeba wysmakować farsz I doprawić. i doprawić, tak. Jak dla mnie to jeszcze trochę pieprzu. Ja daję ten roztarty. I pół łyżeczki soli. I to wszystko teraz wymieszam. I jeszcze raz wysmakuję, ale już powinno być teraz ok. My lubimy farsz w takich kawałkach, ale ty jak chcesz, możesz ten cały farsz Tak, można zmielić go jeszcze zmielić raz. jeszcze. Albo jeszcze drobniej pokroić. My akurat takie lubimy. Farsz układamy trochę kawałek od brzegu. Tak, z tym farszem trzeba zrobić tak, żeby to nie było ani za mało, ani za dużo tego farszu. W międzyczasie proponuję, żebyś nastawił sobie, czy nastawiła sobie piekarnik na 180 stopni, góra-dół, albo termoobieg, jak wolisz. Ja ustawiam zawsze góra-dół, tak żeby już był nagrzany, jak będę chciał wstawić paszteciki do upieczenia. Dobrze, i teraz chwila prawdy, trzeba zawinąć. W miarę ciasno, oczywiście. Tak, w miarę ciasno. I jeszcze raz. Teraz tutaj w tym miejscu na złączeniu przesmaruję jajkiem rozbitym, żeby się dobrze paszteciki skleiły. I jeszcze kawałek przesunąć, zawinąć tak o. I mamy zrobioną jedną część. Teraz trzeba tak zrobić, żeby na te łączenie przesunąć i docisnąć ładnie. Troszeczkę spłaszczyć te paszteciki. Chcemy podarować Ci prezent. Darmowy e-book w formie listy. Listy 14 zdrowych obiadów dla całej rodziny. Pomoże Ci on stworzyć smaczne i pełnowartościowe posiłki, które z pewnością zachwycą całą Twoją rodzinę. Znajdziesz w nim 14 obiadów na pyszne obiady, które nie tylko cieszą podniebienie, ale także zadbają o Twoje zdrowie. To doskonała okazja, aby odkryć tajniki domowego gotowania i razem z rodziną spędzać więcej czasu przy stole.
Pobierz koniecznie teraz nasz darmowy e-book i rozpocznij kulinarne przygody, które połączą Was jeszcze bardziej. Link do tego e-booka znajdziesz w opisie tego filmu. Pierwszą partię mam już gotową. Teraz jeszcze smaruję górę jajkiem. I ląduję w piekarniku na około 20 minut. Mówię około, bo po prostu trzeba sprawdzać, jak się już ładnie zarumienią. To znaczy, że są dobre paszteciki. Czyli na ile stopni? 180 stopni, około 20 minut. Paszteciki mamy już gotowe, są fajne, chrupiące. Nie będę ich jadł, bo są trochę za gorące teraz. Trzeba je troszeczkę wystudzić, nie chcę się poparzyć. Ale na pewno są, o proszę zobaczyć, fajne, elastyczne, chrupiące. Na pewno są też smaczne. Także z naszej strony dzisiaj jest to wszystko. Zapraszam na następny odcinek. Z góry dzięki za wszystkie lajki, za komentarze, które będą.